Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, który to kanał prowadzimy z moim synem Piotrem, który też się zajmuje profilaktyką zdrowotną, podobnie jak i ja. Ma już bardzo dużą wiedzę, z tego jestem bardzo zadowolony, przeszczęśliwy, że poszedł, że tak powiem, moim kierunkiem, moją ścieżką, że tak powiem. Powiem tylko tyle, że sam profilaktyką zdrowia, to jest dla tych gości, którzy po raz pierwszy się pojawili na kanale, zajmuję się tą dziedziną mojego życia od końca lat 90. ubiegłego wieku. Fajnie to brzmi, ubiegły wiek. Profilaktyka zdrowia stała się moją pasją, moim konikiem. Plonem tych zainteresowań jest między innymi 21 książek, plus kilkaset artykułów. Niektóre z nich były zamieszczone w takim kwartalniku hipoalergiczni. Zainteresujcie się, wygooglujcie sobie hipoalergiczni w Nexusie, pismo Nexus, czy kulturystyka i fitness. Akurat tam tylko jeden był artykuł, a to nic nie szkodzi. No na wielu portalach internetowych i tak dalej. Więc to jest moje, jeszcze raz powtarzam, pasja. Przekazuję wiedzę, jak zadbać o swoje zdrowie, jak zadbać o swoją sprawność, zdrowie psychiczne, fizyczne, całokształtem dotyczących tych dziedzin. A więc odżywianie, suplementacja, także suplementacja polami magnetycznymi, jest takie pojęcie, picie czystej wody, jaka ma być woda i tak dalej. Wszystko, co wchodzi w zakres po prostu tego pojęcia, żyjemy zdrowo, czujemy się świetnie, koniec, kropka. O czym dzisiaj? A dzisiaj będzie o naszym mózgu, ale nie tym w głowie, który mamy, tylko tak zwanym brzusznym mózgu. Temat dla wielu jeszcze jest zaskakujący, tak, bo istnieją trzy rodzaje, przynajmniej odkryte do dzisiaj, mózgów, a więc jest mózg centralny, okazuje się wcale nie taki najważniejszy, chociaż bardzo ważny, oczywiste. Jest mózg sercowy, potężna sieć neuronów, która oplata ten cudowny narząd, tą pompę, która nie do końca jest tylko pompą ssąco-tłoczącą, i jest mózg jelitowy. Ten mózg jelitowy przed wielu laty został odkryty przez Michaela Gersona, amerykańskiego profesora patologii komórki, jednocześnie kierownika Wydziału Anatomii i Biologii Komórki na Uniwersytecie Columbia w United States of America. Jakby to dzisiaj, szczególnie w dobie nowej prezydentury, akurat nakręcam tę audycję w 2025 roku, więc oni mają taką tendencję, takie jak to, wiecie, jak to jest Polacy, którzy świeżo, zaledwie po roku znajdują się w Stanach Zjednoczonych, były takie dowcipy i tak są amerykańscy, takie kluchy w buzi mają, że już stawiają karę na strycie, czyli samochód na ulicy oczywiście i tak dalej. Tak sobie żartuję. I dlaczego o tym będziemy mówić, o tym brzusznym mózgu i o jelitach? Dlatego, że posłuchajcie, to jest niesłychanie ważny nasz organ, jelita, albo inaczej fachowo jelito, bo mamy dwunastnicę, to jest początek jelita. Pamiętajmy, że ta kwaśna, znaczy, wyobraźmy sobie kęsy jedzenia, niekoniecznie, które musi być pożywieniem, posiłkiem, pokarmem, żywnością. Jedzenie, pierwsze elementy, pewne reakcje chemiczne, trawienia odbywają się w ustach, później jest przełyk, około tych 50, mniej więcej 60 centymetrów, później żołądek. Żołądek zaczyna ciąć białka na aminokwasy, na krótkie łańcuchy. Cięcie odbywa się przy pomocy kwasu solnego w trakcie trawienia pH tych kwasów, czyli to potencja hydrogenii, potencjał jonów wodorowych to jest 1,5, 1, 2 ewentualnie. Później ta potwornie silna kwaśna papka wędruje do dwunastnicy jako początku jelita cienkiego. W dwunastnicy dalej się odbywa trawienie, ale wskutek oddziaływania silnie zasadowych enzymów, które ma wyprodukować trzustka, ale jeżeli trzustka nie będzie miała zapasu minerałów,
bo w naszym jedzeniu nie ma tych minerałów wielu, to nie wyprodukuje tych enzymów, no i wówczas dochodzi do permanentnej dyspepsji, czyli niestrawności. I te duże, powiedzmy, molekuły, nie takie, jakie powinny być, przechodzą do jelita cienkiego. W jelicie cienkim na każdym milimetrze kwadratowym jelitka jest około 30-40 mikrokosmków jelitowych. To są takie drobne wypustki z otworeczkami i tymi otworeczkami mają być zasysane te drobinki pokarmowe. Tymczasem, jeżeli to są duże molekuły, to organizm ich nie znaczy rozpoznaje, że to jest coś obcego i wówczas uruchamia się układ odpornościowy, mówi zaraz, zaraz, to nie takie coś miało być, to są jacyś obcy i zaczyna te molekuły atakować, ale przy okazji te cząstki naszego układu immunologicznego, odpornościowego, te ciała, czyli nasi wojownicy, nasi świetnie wyszkoleni żołnierze, mówią zaraz, zaraz, ale zaraz, to nie tylko te cząstki, które tutaj pokarmowe, znaczy, które trafiły, to jacyś obcy, dziwni są, bo nie są takie malutkie, jakie powinny być, nie o tym składzie i tak dalej, nie są do końca strawione. Zaraz, ale ciało, znaczy to, co gdzie żyjemy, też jesteś podobne do tych molekuł. I organizm zaczyna atakować sam siebie, dochodzi do chorób autoimmunologicznych, autoagresywnych i zaczynają się schody, przy okazji stany zapalne i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze. No i w każdym razie to jedzonko trafia, nie jest wchłaniane w jelicie cienkim tak do końca. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze zespół cieknącego jelita, czyli nieszczelnego jelita, zaczynają się problemy, w końcu to trafia do jelita grubego, no kilkanaście łącznie metrów od początku do końca, od tej właśnie dwunastnicy aż do tego, kiedy resztki, których organizm musi się pozbyć, to jest kilkanaście metrów, pozbyć się w akcie defekacji, czyli opróżniania, czyli jest po prostu odbyt, no naukowo mówiąc, robimy kubkę, czyli akt defekacji i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest pytanie, no dobrze, ale jaki to ma związek z tym brzusznym mózgiem? Otóż okazało się, że właśnie ten Michael Gerson, który jest autorem między innymi bardzo fajnej, bardzo dobrej książki The Second Brain, drugi mózg, ogłosił to swoje odkrycie już wiele, wiele lat temu, kilkadziesiąt, jak liczę, chyba ponad 25 lat temu, czy może dawniej. Jego koledzy, był bardzo szanowanym naukowcem, powiedzieli: Michael, nie, nie, ty nie masz racji, pleciesz bzdury i my ci udowodnimy, że nie masz racji. No więc, ponieważ go szanowali, więc chcieli mu udowodnić na bazie badań naukowych, o ile dobrze pamiętam, może coś przekręcę, te badania trwały około 2 lat. No i co? I przyszli, musieli łyskacza solidnego postawić i powiedzieli: Michael, you're right, masz rację. Istnieje tak zwany brzuszny mózg, czyli sieć ponad 100 milionów komórek neuronowych oplatających po prostu jelito. I teraz chciałbym wam tylko powiedzieć jedną rzecz, że tak prawdę mówiąc, to 80% sygnału biegnie od jelit do mózgu centralnego, zaledwie 20% sygnału biegnie z mózgu centralnego do jelita, czyli do mózgu brzusznego. Ja to porównuję do działań militarnych. A więc wyobraźmy sobie, że ten mózg brzuszny i te komórki neuronowe mózgu brzusznego to są nasi zwiadowcy działający na terenie przeciwnika. A więc to jest może Grom, to jest może Formosa, to jest może Nil, to są komandosi z Lublińca. Oni tam zostali zrzuceni, przemyceni na ten teren. Oni niekoniecznie są do walki, oni do rozpoznania są. I w związku z tym jest sprawa taka. Ci nasi zwiadowcy, wyszkoleni, wspaniale wyposażeni komandosi mówią, przesyłają do sztabu informacje: słuchajcie, tu jest lotnisko, tam stoją takie i takie samoloty, albo są na przykład śmigłowce, trzeba to zniszczyć. Trzeba wysłać nasze F-16 czy F-35 z takim uzbrojeniem. Zresztą sztab będzie wiedział i sztab wówczas podejmuje decyzję na bazie tego, czego się dowiedział od tych naszych zwiadowców. Albo
Nasi zwiadowcy mówią, słuchajcie, tu jest dywizja rozlokowana, dywizja pancerna, są takie i takie czołgi, takie i takie uzbrojenie. Tu jest akurat w tej miejscowości znajduje się dowództwo tej dywizji, czy pułku, czy batalionu i tak dalej. Trzeba podjąć działanie, żeby to zniszczyć. A więc dają koordynaty i sugerują ewentualnie podjęcie decyzji, ale już podjęcie decyzji należy do mózgu. I teraz, jak to przełożyć? No i oczywiście mózg działa, sztab działa, podejmuje konkretne decyzje, żeby tego przeciwnika zniszczyć. Ale jak to odnieść do naszego układu, całego naszego organizmu? Otóż, na przykład w żołądku znalazło się coś, co nie powinno się znaleźć. Na przykład coś, co nie jest zdrowe, organizm musi to wyrzucić. A więc co się robi? Momentalnie mózg, czyli informacja do mózgu, słuchaj, tu znalazło się coś takiego niezbyt zdrowego, trzeba coś zaradzić. Mózg, dobra, myśli, od razu wysyła informację, rozkaz, uruchomić wymioty. No więc uruchamiane są wymioty i wypróżniamy to. Albo ewentualnie dochodzi na przykład do spowodowania biegunki, a więc oczyszczenie organizmu, tylko inaczej nieco i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdajecie, kochani, sobie sprawę, że to jest szalone bardzo uproszczenie, więc wybaczcie mi, fachowcy, profesjonaliści, że ja mówię to w taki po prostu sposób, ale tak to mniej więcej przebiega. I teraz, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Otóż jelito odgrywa kolosalną rolę, jeżeli chodzi o naszą odporność. 80% mocy układu odpornościowego pochodzi z jelit. I teraz, jeżeli mamy problemy z odpornością, łapiemy łatwo infekcje, dochodzi do alergii, nieleczone alergie zamieniają się w astmę i tak dalej, to trzeba zastanowić się dlaczego. Dzisiaj, żeby uodpornić ludzki organizm, stosuje się cudowne eliksiry. Już w pierwszej dobie życia, chyba w Polsce to jest, Polska, chyba w Bułgarii to jest jeden z dwóch krajów na świecie, że dzieciom podaje się cudowne eliksiry w pierwszej dobie życia. Znam lekarzy, którzy mówią, jest to bzdura ewidentna i zgadzam się z tym oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dziecku, które się rodzi, nie ma jeszcze wykształconego do końca jelitka, a więc nie ma wykształconego układu odpornościowego, to po co się podaje ten cudowny eliksir? No, żeby się układ odpornościowy nauczył bronić. Ale ten układ odpornościowy jeszcze nie jest wykształcony. Absolutnie. To jest jak dziecko, które przychodzi do pierwszej klasy podstawówki, ale może nie mieć dojrzałości szkolnej. Zostaje na drugi rok na przykład, musi dojrzeć. Różne są sytuacje. I ten układ odpornościowy, tak prawdę mówiąc, kształtuje się dopiero w ciągu kilkunastu lat. Często dzieci mają przez kilka lat różne problemy, chorują, nie domagają i tak dalej, bo ten układ jeszcze nie funkcjonuje jak potrzeba. No to trzeba sztucznie go tam, powiedzmy, że tak powiem, dodać mu tej energii, dodać tej mocy. Nic tu się nie da przyspieszyć, tylko się najczęściej popsuje. Jeżeli ktoś z profesjonalistów uważa, że jest inaczej, to niech to wytłumaczy w sposób jasny dla wszystkich, że ja się po prostu mylę, ja nie jestem lekarzem, nie zajmuję się leczeniem w żadnym wypadku, ja tylko mogę poinformować, jak wspierać ewentualnie organizm, jak go dożywiać, jak go oczyszczać i tylko tym się zajmuję, jestem w tym bardzo dobry. 12 lat zajmuję się takim kompleksowym wspomaganiem metabolicznym organizmu. Mam kolosalne doświadczenie w tej dziedzinie. Mówię to bez cienia skromności fałszywej, dlatego że wiem, o czym ja mówię. Masa ludzi z Polski dzwoni do mnie. Robiłem szkolenia przez moje stacjonarne szkolenia w ciągu ostatnich 12 lat. Tylko tych 12 lat przeszło kilkanaście tysięcy ludzi, około liczę 17-18 tysięcy ludzi. Prawie 440 dzisiaj audycji na YouTubie, chociażby. Mam kolosalne doświadczenie, zdobyłem kolosalną wiedzę, naprawdę kolosalną wiedzę. Może to wyglądać na chwalenie się, ale nie będę uciekał od faktów, bo to są fakty. To są fakty. Nie napisałbym tych 21 książek, gdybym nie miał wiedzy. A to wiedzę zdobywałem między innymi również u bardzo dobrych naukowców, u bardzo dobrych lekarzy, również polskich lekarzy, ale też niemieckich, rosyjskich.
To były lata studiów, garówy nieprawdopodobnej, uczestniczenia w wielu szkoleniach, za które nikt nie zapłacił za mnie, tylko ja sam zapłaciłem. To pobyty w hotelach, oczywiście, kilkudniowe szkolenia i tak dalej. To wszystko kosztowało. Dzięki temu, dzięki tej pracy mam dzisiaj pewną wiedzę. I nie będę fałszywie skromny, nie, nic takiego i tak dalej. Więc wiem, o czym mówię. Oprócz tego zawsze teoria jest sprawdzana przez praktykę, bo można teorię sobie klepać, wymyślać i tak dalej, a później przychodzi życie i mówi, dobra, sprawdzam cię, chłopaku. I teraz, czyli to, co mówi Biblia. Pokażcie wasze owoce. Po owocach poznacie ich. I sprawa załatwiona. A więc do czego zmierzam? Chodzi o to, żebyśmy nie przeszkadzali organizmowi, po pierwsze, żebyśmy stosowali, jeżeli w ogóle chcemy wzmocnić odporność naszą, ludzką, dziecka, naszych dzieci, wnuków i naszą, znaczy samych, to trzeba wiedzieć czym, w jaki sposób, jakie są warunki, a nie wierzyć w ciemno tym, którzy bardzo często się albo zaprzedali, bo tacy są, takie są, komu jak komu, ale wam tego tłumaczyć nie muszę, albo po prostu nie zdają z tego sprawy, tylko idą takie, wiecie, klapy na oczach, dobrze, takie są procedury i sprawa załatwiona, ja tylko załatwiam procedury. I oni są chronieni, nie ma żadnego problemu, nikt do nich nie ma pretensji, a tu trzeba myśleć. A więc kwestia etyki, kwestia wysokiej moralności w tym wszystkim musi być i koniec, kropka. Dobrze, ale kochani, teraz w takim razie, żeby nie było, że to są tylko moje dywagacje, że to są takie jakieś wymysły niejakiego Janusza Dąbrowskiego, foliarza, szura, co tam jeszcze, płaskoziemca, przepraszam, ale oczywiście śmieję się niejednokrotnie, bo akurat czasami toczę dyskusje z różnymi ludźmi i mówię, jakie są etykiety przyklejane. Wystarczy, że w pewnych środowiskach ktoś powie, to jest szur przecież, foliarz. I za to lecą inne epitety, bo jeżeli na przykład po prostu jestem zdecydowanie przeciwnikiem pewnych spraw, załóżmy, ale nie wszystkich, nie jestem na przykład antyszczepionkowcem w ogóle. Jeżeli jadę do krajów, na przykład no, do Afryki gdzieś tam i tak dalej, to trzeba byłoby się zabezpieczyć, zaszczepić przed malarią na ten przykład. No, to jest normalne. Wziąć szczepionki przeciwko chorobom tropikalnym, które występują w tamtym regionie i tak dalej, i tak dalej. To każdy chyba to jest zrozumiałe. Natomiast w tym momencie lecą inne epitety. To jest jednocześnie płaskoziemiec. No, akurat płaskoziemcem to ja nie jestem. Proszę mi wybaczyć. No i koniec, kropka. Więc tu jest kulą w płot strzał. Dobrze, ale żeby nie było, że nie podpieram się jakimiś oficjalnymi danymi i tak dalej, więc kochani, udostępniam ekran i jak to często robię, oprzemy się e, po prostu na artykule takim quasi-naukowym, akurat z 20 lutego 2004 roku, oś jelita mózg, ale w zasadzie oś jelito, bo różnie to się traktuje, albo jelita, czyli cienkie, grube, albo jedno jelito od początku do końca. Jaki wpływ na psychikę mają bakterie jelitowe? O, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. I teraz jest sprawa taka, że tu będą, kochani, dwa określenia. Mikrobiota jelitowa i mikrobiom. I bardzo często one występują zamiennie, a dodatkowo dochodzi do tego takie pojęcie jak flora bakteryjna, ale wiecie, no, bakterie, które żyją w jelicie na przykład, czy je zaliczamy do flory, bo flora to są rośliny na Ziemi. Zwierzęta to jest fauna. A czym są bakterie? Czy to są rośliny, czy to są zwierzęta? Ani to, tak prawdę mówiąc. Więc trudno mówić o florze bakteryjnej. Ale tak się utarło, powiedzmy, dobra, flora bakteryjna, taki eufemizm, taki skrót myślowy. I teraz trzeba byłoby zrozumieć, czym jest mikrobiota jelitowa i mikrobiom. Tu w tym artykule będzie mowa o bakteriach jelitowych, które będą nazywane mikrobiotą jelitową. I powiem tylko tak, że wielu fachowców, wielu lekarzy, wielu naukowców też nieraz myli te w sumie pojęcia. Mam nadzieję, że ja się nie pomylę, ale wiem z tego, co wiem,
że mikrobiota to jest ogół wszystkich organizmów, które żyją w naszym organizmie, a mikrobiom jelitowy to są bakterie, które żyją w samych tylko jelitach. Bo do mikrobioty zaliczają się między innymi, słuchajcie, różnego rodzaju pasożyty, które nie muszą żyć tylko w jelicie, a mogą żyć na przykład we krwi, w wielu narządach i tak dalej, na przykład przywra wątrobowa i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, i teraz słuchajcie, żebyście bardziej widzieli tekst, co prawda mam na 175%, ale tutaj weźmiemy więcej, więc jest taki portal diagnostyka.pl i tak dalej, więc dobrze, zaczynamy. Oś jelitowo-mózgowa to termin odnoszący się do związku między układem pokarmowym, zwłaszcza jelitami, a mózgiem. To połączenie ma duże znaczenie w kształtowaniu zdrowia, szczególnie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i pokarmowego. Więc jak działa oś jelita-mózg? Jakie ma to konsekwencje dla zdrowia? Czy można wesprzeć działanie osi jelito-mózg? Sprawdźmy to. Najpierw, czym jest oś jelito-mózg? Oś jelita-mózg to określenie opisujące połączenie między układem pokarmowym, szczególnie jelitami, a ośrodkowym układem nerwowym, czyli mózgiem, tym naszym centralnym. Tutaj, co się mieści w tej naszej kopułce. Tworzy je głównie nerw błędny, czyli najdłuższy nerw czaszkowy. Biegną nim połączenia nerwowe w obu kierunkach, czyli mózg, jelito, jelito, mózg. To, o czym już mówiłem. Oznacza to, że mózg koordynuje pracę jelit, pozyskiwanie składników odżywczych i mineralnych, wody, wypróżnienia, ale też zbiera informacje, co dzieje się w jelitach. Czyli ci nasi zwiadowcy w jelitach robią swoje. Jak trzeba, to też wysadzają pociągi, wysadzają mosty i tak dalej, i tak dalej. Wiele powstających w jelitach substancji ma bezpośredni i pośredni wpływ na układ nerwowy oraz kształtowanie odporności zdrowia. Do poprawnego funkcjonowania komórki nerwowe potrzebują odpowiedniego odżywienia, nawodnienia, odpowiednich jonów, czyli dostarczania, kochani, o czym cały czas w wielu audycjach mówię, minerały oraz substancji do produkcji neuroprzekaźników, hormonów. Tutaj jeszcze raz powtarzam, odpowiednie odżywienie, bo każda nasza komórka potrzebuje dzień w dzień około 70 do 90 składników odżywczych, plus woda, plus tlen. Czy pytanie, czy w tym obiadku, w tym śniadanku my dostarczamy systematycznie 70 do 90 składników odżywczych, prawdziwie odżywczych. Dodatkowo długotrwały stres, tak, zalewanie organizmu kortyzolem i stany zapalne toczące się w organizmie mogą również wpływać na nieprawidłowe działanie układu nerwowego, osi jelito-mózg oraz pogłębienie objawów psychicznych. I tutaj są podane ewentualnie źródła, tam na dole artykułu i tak dalej. Oczywiście, że stresy w wyniku których zalewani jesteśmy kortyzolem, potwornie zakwaszają, czyli zatruwają organizm. Spada nasze pH przestrzeni międzykomórkowych i wówczas dochodzi naprawdę do różnych rzeczy. A też wiele razy w moich audycjach mówimy, że nawet posługujemy się w żargonie, w jakichś tam rozmowach. Stary, weź ty odkwaś mózg. Co taką kwaśną gębę masz? Coś taki kwaśny? Co taki zakwaszony jesteś? Tak mówimy, rzucamy w przestrzeń tego typu słowa, nie zdając sobie sprawy, że mamy absolutną rację, ale to robimy zupełnie podświadomie. Ale pytanie, czy robimy coś z zakwaszeniem? No przecież nie ma takiej choroby w ogóle, jak zakwaszenie. No, od lat to ciągle słyszę od tych, którzy powinni dbać, którzy uważają, że dbają o nasze zdrowie. I teraz, jak mikrobiota wpływa na oś jelito-mózg? Posłuchajcie, mikrobiota, tu będziemy wiedzieli, już wiecie, że tu raczej chodzi o mikrobiom, czyli same bakterie obecne w naszych jelitach. Oczywiście to są bakterie gnilne częściowo i te tak zwane dobre, dwudzielne bakterie, na przykład kwasu mlekowego.
Ważnym elementem osi jelito-mózg jest mikrobiota, czyli mikrobiom, czyli bakterie zamieszkujące w jelitach. Przypomnę, mikrobiota to jest zespół wszystkich organizmów, które tak się powinno używać. Przynajmniej to wiem od kilku lekarzy. Mikrobiota to jest zespół wszystkich organizmów, które zamieszkują nasz organizm. Wiele z nich pełni ochronną funkcję, produkuje niezbędne organizmowi substancje, na przykład witaminy z grupy B, witaminę K oraz krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Chyba z angielskiego SCFA i tak dalej. Dobrze. Część tych kwasów tłuszczowych, czyli kwas octowy i propionowy, służy jako pokarm dla innych prozdrowotnych bakterii w jelitach. Natomiast kwas masłowy odżywia i regeneruje nabłonek jelit. I nabłonek jest bardzo ważny, dlatego że nabłonek wytwarza też śluz, gdzie na przykład jakieś złe bakterie potrafią się przyklejać i wtedy po prostu organizm potrafi sobie z nimi poradzić. Ma też działanie przeciwzapalne i stymulujące wydzielanie śluzu, o czym przed chwileczką wspomniałem. Bakterie, tu są takie nazwy, już nie będę odczytywał, współdziałają w wytwarzaniu kwasu masłowego i wspomnianego śluzu w jelitach. Te substancje mają ogromne znaczenie dla uszczelnienia bariery jelitowej. Dzięki niej przez nabłonek do organizmu nie przedostają się niepożądane substancje i mikroorganizmy z układu pokarmowego, na przykład bakterie gnilne. Z kolei zaburzenia szczelności bariery jelitowej, mamy do czynienia z nieszczelnym, przeciekającym tak zwanym jelitem, mogą prowadzić do rozwoju stanu zapalnego w organizmie, co wpływa na objawy depresyjne, lękowe i objawy w zaburzeniach neurorozwojowych. Badania pacjentów z depresją wykazały obniżony poziom maślanu i bakterii go produkujących, w tym Fecalibacterium prausnitzii. Ponadto im mniej było tych bakterii kwasu masłowego, tym gorsze było samopoczucie pacjentów. I teraz, kochani, możemy zadać sobie po prostu pytanie, co się dzieje w ogóle dzisiaj z nami? Jak wielu ludzi ma depresję, często nie zdając z tego sprawy. Co się dzieje z dzieciakami, z młodzieżą? W tej chwili problem depresji narasta w sposób oszałamiający. To jest prawdziwa, kochani, pandemia, a nie jakieś po prostu coś innego. To jest prawdziwa pandemia. I teraz pytanie, czym to załatwiać? Czy wizytami u psychiatry, u psychologa? Czy ewentualnie jakimiś lekami? Trzeba zadać sobie najpierw pytanie, dlaczego do tego doszło? Dlaczego dochodzi do tej całej depresji? Co my jemy, co niszczy nasz układ pokarmowy, co niszczy nasze jelito, co niszczy naszą wątrobę, co niszczy nasze wszystkie narządy wewnętrzne, co zatruwa nasz organizm. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele reakcji destrukcyjnych zachodzi po prostu w organizmie. I teraz dobrze. Słuchajcie, będą padały tutaj różne pojęcia, teraz będzie kwas gamma, aminomasłowy, serotonina. O serotoninie wielu z Was słyszało, ale inne pojęcia mogą być trudne. Słuchajcie, to nie jest istotne, jakie tu nazwy będą padać. Ja będę to odczytywał oczywiście, ale nie przywiązujmy do tego sobie wagi. Tu chodzi raczej o zrozumienie, co jest najważniejsze. Nie jest ważna nazwa, pojęcia, tylko chodzi o skutki działania tych różnych substancji, efekty. Wśród produkowanych przez mikrobiotę, czyli mikrobiom związków chemicznych są też tak zwane neuroprzekaźniki, na przykład serotonina i kwas gamma aminomasłowy, tak zwany GABA, bardzo ważny. Właśnie GABA jest produkowany przez bakterie neuroaktywne, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis. Wpływa on na funkcjonowanie mózgu poprzez receptory znajdujące się w jelicie i oddziałuje na odczucie bólu trzewnego z różnych narządów. Z działaniem osi jelito-mózg związany jest też neurotransmiter i hormon tkankowy, serotonina, nazywany hormonem szczęścia. Serotonina produkowana jest w układzie nerwowym z tryptofanu, to jest aminokwas, białko, dostarczanego z pożywieniem.
ale my dzisiaj często pożywienia nie dostarczamy. My dostarczamy jedzenie. Jednak najwięcej serotoniny powstaje w jelitach. Wywiera korzystny wpływ na nastrój, stany emocjonalne, koncentrację i pamięć. Odpowiedni poziom serotoniny redukuje lęk, niepokój oraz razem z dopaminą pozwala odczuwać radość i szczęście. Wiecie, kiedy mamy takie, chce nam się na przykład coś poczuć fajnego, kupuję lody, najlepiej Grycana, tutaj reklamuję tiramisu, bo uwielbiam te lody, ale to nie oznacza, że zjadam codziennie. I jak zjem, powiedzmy, taką sobie puszkę lodów, to czuję przez krótko poczucie szczęścia, ależ to było dobre. A później opad, bo razem z tymi lodami wtłoczymy w siebie sporo czegoś tam, cukrów i tak dalej. I wcale mi później wcale nie jest tak dobrze. Wcale. Jeżeli się trochę zje, to owszem, okej, w porządku. A więc zasada. Każdy z nas jest grzeszny. Niejaki Janusz Dąbrowski również grzeszy czasami, ale słuchajcie, żeby nic nie wolno było na P, popić, popalić, parę innych ciekawych rzeczy, to po co żyć z kolei? Chcę tylko powiedzieć, że wszystko ma być z umiarem, rzecz jasna, kochani, a nie tego nie wolno, nie, nie. Potańczyć, co jeszcze? Powiglować na przykład, pożartować, dlaczego by nie? Wszystko jest, słuchajcie, wszystko jest dla ludzi potrzebne, byle wszystko było z umiarem. Jak to się mówi, mówił kolega na studiach, mówił, wszystko można, byle zwolna i ostrożna. Dobrze. Co jeszcze? Mm, Serotonina jest silnie związana z działaniem osi lito-mózg, ponieważ wpływa też na funkcjonowanie układu, uczestniczy w regulacji wydzielania kwasu żołądkowego i apetytu. Dalej, choroby i zaburzenia, a mikrobiom jelitowy, bo ja już tutaj będę troszeczkę inaczej. Najsilniej powiązania osi jelitowo-mózgowej można zaobserwować u pacjentów zestresowanych, cierpiących na zespół jelita nadwrażliwego. Stres wpływa na objawy ze strony układu pokarmowego, na przykład biegunki lub zaparcia oraz bóle brzucha. Ojejku, ile miałem takich przypadków. Właśnie, albo biegunki, albo zaparcie. Na przykład zaparcie trwające 2 tygodnie. Wyobrażacie to sobie? Akurat miałem kiedyś w Rzeszowie taką kobietę, 54 lata, powykręcane, bardzo ładna kobieta, powykręcane stawy rąk. Ja mówię, no po prostu to już świadczy o tym, że jelito nie funkcjonuje. Bo już się RZS, reumatoidalne zapalenie stawów się wdało i tak dalej, i tak dalej. Ale jakie jest powiązanie między jelitami a stawami? Ale właśnie jest. Wielokrotnie mówię w audycjach. Najpierw mamy problem z jelitami. Dopiero później widać, ale tego nie czujemy, ale od razu odczuwa to między innymi układ nerwowy i układ kostno-stawowy. Więc jeżeli mamy deprechę, jeżeli mamy poczucie beznadziei, pesymizm, czarnowictwo, jeżeli zaczynają boleć nas stawy, to znaczy, że jelito źle funkcjonuje. I najpierw trzeba się zająć jelitem, a nie stawami. Stawy to jest zupełnie, to jest pochodna, problemy ze stawami to jest pochodna problemów jelitowych i tak dalej. U osób z tym syndromem obserwuje się zaburzoną mikrobiom jelitowy, co może być związane z nadmiernym pobudzeniem osi jelito-mózg. Są stany zapalne. W skład mikrobiomu jelitowego wchodzą bakterie ochronne rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium. Aktywność wielu z nich ma wpływ na funkcjonowanie jelit, układu immunologicznego, czyli odpornościowego i nerwowego. Odpowiednia liczebność tych bakterii w jelicie poprawia pasaż jelitowy, wspiera barierę jelitową, obniża stan zapalny w organizmie. Warto pamiętać, że osoby z zaburzeniami i chorobami neuropsychiatrycznymi często mają zaburzony skład ilościowy i jakościowy mikrobioty jelitowej. Takie zmiany zaobserwowano u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, depresją, schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową, demencją, chorobą Parkinsona i Alzheimera. Jak wesprzeć działanie osi lito-mózg? Troska o układ nerwowy i pokarmowy jest kluczowa dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji organizmu.
aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie osi jelitowo-mózgowej, warto przyjąć kilka zdrowych nawyków. Dieta. Dieta z greckiego to jest sposób odżywiania się, a nie jakieś, wiecie, Boże, teraz będę się musiał samopieczować, czy jakieś nie wiadomo co, jakieś głodówki, nie głodówki. Nie, to jest sposób odżywiania się. Pierwszym krokiem do utrzymania zdrowego układu nerwowego i osi jelito-mikrobiota mikrobiom mózg jest właściwa i różnorodna dieta. Chcę powiedzieć, że goryle, których genom różni się od naszego genomu, w około 2 do 3% mają w swoim jadłospisie prawie 300 różnych roślin. Nie zjadają ich codziennie, tych 300, tylko mają w jakimś tam czasie. Wiele z tych roślin nadaje się u nich do spożycia i je spożywają. A ile tych roślin mamy my w jadłospisie? 20, 30, co najmniej 10 razy mniej. Więc ta żywność ta nasza dieta powinna składać się z żywności bogatej w witaminy z grupy B, takie jak orzechy, nasiona, warzywa liściaste i pełnoziarniste produkty zbożowe. Tylko pytanie, jakie produkty zbożowe? Czy produkty na przykład oparte o pszenicę typu durum dzisiejszą, gdzie zmieniono garnitur chromosomowy, żeby więcej glutenu było i tak dalej, i tak dalej? Nie, niestety. Te produkty są niezbędne do produkcji neuroprzekaźników, które są kluczowe dla komunikacji między komórkami nerwowymi. Dodatkowo warzywa, nasiona i produkty pełnoziarniste wspierają prozdrowotną, ochronną i neuroaktywną mikrobiotę. Czytajmy ciągle mikrobiom, sam zapominam o tym. Są one źródłem magnezu, który jest potrzebny na co dzień. Myśląc o wspieraniu zdrowia i o osi jelito-mózg, warto sięgnąć po produkty bogate w kwasy omega-3, takie jak ryby morskie lub suplementację. I teraz pytanie, jakie ryby morskie? Jemy w takim razie, kochani, salmon, czyli łososia. Ale jakiego łososia? Czy łososia, który jest łowiony w warunkach naturalnych, czy też łososia hodowanego na fermach, który jest dokarmiany, który dokarmia się specjalną paszą, żeby ich mięsko było takie, wiecie, no, miało barwę tak zwaną łososiową. Ja swego czasu miałem różne, że tak powiem, przygody życiowe. Pochwalę wam się, że był czas krótko na emeryturze byłem, pracowałem w Warszawie, w największym Carrefourze w Polsce, Arkadia, na stoisku rybnym, potężne stoisko. I tam sprzedawałem również łososia. Tak, sprzedawałem. Taki był okres w życiu, bo trzeba było coś robić, ale to się bardzo przydało. Kim ja nie byłem, tak prawdę mówiąc. I czym się nie zajmowałem. I teraz był łosoś typowy z Atlantyku, niehodowlany. I on w zasadzie ludzie nie chcieli go brać, bo jakieś mięso takie wyglądało jak mięso przeciętej ryby. I był łosoś ferm hodowlanych, czy z farm hodowlanych, różowiutkie, takie pomarańczowe to mięsko, o Jezu, jakie piękne. Ale ten kolorek był dlatego, że te łososie były dokarmiane paszą zawierającą masę beta-karotenu i jeszcze jakieś tam chyba barwniki. Zresztą myślę, że audycję na ten temat zrobię. Co zawiera mięso łososia? I ludzie to brali, bo to oczami się kupuje, ale to nie jest zdrowe, naprawdę uwierzcie mi, że to nie jest zdrowe. To już musi być zupełnie. Teraz, jeżeli chodzi o omega-3, to pamiętajmy, że omega-3, w omega-3 jest bogate mięso ryb żyjących na dużych głębokościach. Tam jest zimno, tam jest wysokie ciśnienie, a więc organizm musi wytworzyć pewne substancje, które umożliwią przeżycie tym rybom, a nie w sposób sztuczny i jest kalka. Ponieważ jest to łoś, coś, to zawiera na pewno omega-3. Ile, jakie, w jakich warunkach? Pytanie, czy zawiera i tak dalej, i tak dalej. Ale to już na marginesie. A więc powiedziane jest również, później podam autorkę tego artykułu, suplementację. I tu wyraźnie mówię, tak, suplementacja jest absolutnie
nieodzowna w dzisiejszych czasach. Nie mamy już żywności, pokarmu, posiłku, mamy jedzenie, produkty do jedzenia. Im dłużej mają stać na półkach, tym więcej muszą zawierać konserwantów, albo podaje się je działaniu wysokich temperatur w autoklawach parą przegrzaną. Więc wszystkie te łańcuchy, wszystko to jest zdenaturowane, czyli nie ma tam, ta żywność nie jest biowitalna. O to nam chodzi. Te zdrowe tłuszcze, czyli omega-3, są głównym budulcem neuronów mózgu, uczestniczą w przekazywaniu informacji i mają działanie przeciwzapalne, jak najbardziej. Przeciwmiażdżycowe, a oprócz tego omega-3 na przykład są niezbędne w terapii antynowotworowej wtedy, kiedy ktoś zdecyduje się na radioterapię, to żeby się chronić przed ubocznymi skutkami tej metody leczniczej, to trzeba brać, po prostu przyjmować omega-3. Również działanie przeciwzapalne mają antyoksydanty, czyli substancje zwalczające wolne rodniki. A każda nasza komórka, każda w organizmie jest atakowana już ponad 10 000 razy dziennie przez wolne rodniki. Wolne rodniki uszkadzają te komórki i tak dalej. Antyoksydanty, na przykład witaminy C, E, A, karotenoidy i polifenole. Polifenole obfitują na przykład czarna jagoda, borówki, jagody amerykańskie, czyli w tej chwili, przepraszam, uciekło mi słowo, szybko mówię, wiecie o co chodzi, jagoda kaukaska i tak dalej, które neutralizują wolne rodniki, co zmniejsza stres oksydacyjny w komórkach. Najwięcej antyoksydantów zawierają świeże owoce i warzywa. Owoce, a zwłaszcza jagodowe, dzikie maliny na przykład, jeżyna i tak dalej. Zawierają czarna porzeczka, zawierają one również błonnik, aronia oczywiście, zawierają one również błonnik nierozpuszczalny i prebiotyki, czyli pożywkę dla jelit, bo probiotyk to są bakterie jelitowe. Prebiotyk to jest pożywka. Taką pożywką, takim prebiotykiem mogą być fruktooligosacharydy, jedno słowo, fruktooligosacharydy, tak zwane FOS, wielkie litery FOS, w razie czego na jakichś preparatach możecie to znaleźć, które pomagają oczyszczać jelita. Dodatkowo prebiotyki, czyli te pożywki dla bakterii, stymulują wzrost prozdrowotnych bakterii w jelitach, ależ oczywiście, bo to jest jedzonko dla tych dobrych bakterii. Dalej, aktywność fizyczna. Regularny ruch to kolejny istotny element wspierający układ nerwowy i pokarmowy. Ćwiczenia aerobowe, takie jak chodzenie, bieganie, pływanie czy jazda na rowerze, są ćwiczenia aerobowe i anaerobowe, czyli takie, które ćwiczymy bez jakby dopływu mózgu, przepraszam, dopływu tlenu, na niskim wykorzystaniu tlenu. Tu ćwiczenia aerobowe, chodzenie, bieganie, pływanie czy jazda na rowerze poprawiają dopływ krwi do mózgu, dostarczając mu niezbędnych składników odżywczych i tlenu. Dodatkowo aktywność poprawia perystaltykę jelitową i sprzyja prawidłowemu wypróżnianiu. Regularne ćwiczenia o umiarkowanej intensywności wpływają korzystnie na równowagę neuroprzekaźników hormonów, co przyczynia się do poprawy nastroju i redukcji stresu. I teraz, kochani, jakie to mogą być ćwiczenia o umiarkowanej intensywności? Ja wiem, że wielu z Was dzisiaj może nie być w stanie zrobić takich ćwiczeń, ale jeżeli macie możliwości zrobienia świecy, na początku, bo dawno żeście tego nie robili, ale jeżeli nawet kładziecie się na płask i te swoje nogi podnosicie do góry, na przykład opieracie o jakieś siedzisko, fotela, krzesła czy o ścianę, to już to będzie dobry początek. Chodzi o to, żeby nogi skierować w górę i najlepiej tułów do góry, a więc typowa świeca, bo my cały czas jesteśmy przyzwyczajeni do tego, wyobraźmy sobie, że oto jest człowiek. A więc chodzi o to, że oto jest głowa ludzka,
tu jest jego tułów, nogi i tak dalej. I cały czas tak chodzimy. I tutaj te nasze wnętrzności, tak jak na agrafkach sobie zwisają, tam nie ma tak, że wszystko jest wypełnione do końca. Od czasu do czasu trzeba stanąć na głowie, po to, żeby te jelitka, żeby te wnętrzności trochę się poruszały, opadły w dół. A więc o to chodzi. Dalej, jeżeli ktoś ma z tym problemy, to niech staje na czworakach, wyobraźcie sobie, i tak na czworakach wyciąga na przykład lewą rękę prosto przed siebie, stojąc na czworakach, i prawą nogę podnosi do góry wyprostowaną. Niech liczy do 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Wytrzymacie. Później jest zmiana. Znowu na czworakach wysuwacie prawą rękę do przodu i lewą nogę do tyłu. Podnosicie równolegle po prostu z naszym ciałem, z kręgosłupem i znowu 5. Tak kilka razy. Kilka razy dziennie warto, powiedzmy, tego ćwiczenia robić, dlatego że to są po prostu kapitalne ćwiczenia dla jelit. Dalej, techniki relaksacyjnej sen. Długotrwały stres może negatywnie wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego i pokarmowego, prowadząc do zmęczenia, bezsenności, problemów z koncentracją, ale też dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Techniki relaksacyjne, tak jak medytacja czy głębokie oddychanie, mogą pomóc w zredukowaniu poziomu stresu i poprawieniu ogólnej kondycji psychicznej. Ojejku, 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 medytacje, czyli ta bezbożna joga pewnie, ale joga wcale nie jest medytacją. A wiecie, na czym polega medytacja? To nie jest siadanie w jakiejś specjalnej pozycji lotosu, włączenie jakiejś muzyki, to fajnie byłoby, zapalenie setek świec i trwanie i tak dalej. Nie. Możecie medytować przy zmywaniu naczyń. Macie kota, kot leży wam na brzuszku, mruczy, a wy gładzicie tego kota i po prostu zapadacie taką fajną bezmyślność. Te myśli sobie niech przelatują, nie zatrzymujecie się. To jest medytacja. To może być spacer do lasu, gdzie patrzycie na tą zieleń, na ten las, idziecie, prawie nie macie żadnych myśli, idziecie, tylko słuchacie śpiewu ptaków, szumu lasu i tak zagłębiacie się. To jest medytacja, jedna z wielu. Głębokie oddychanie z kolei, ale nie gwałtowne, szybkie i tak dalej. To nic nie da. Głębokie oddychanie to jest na zasadzie jak w sztukach walki, wie. Czyli głęboki wdech, szybki i później takie powolne wyciskanie tego po prostu. Dlaczego? Dlatego, że w organizmie musi się wytworzyć dwutlenek węgla, niezbędny do tego, żeby przełączać tlen. To jest tak zwany efekt Bora, kiedyś sobie może o tym powiemy i tak dalej. Głębokie oddychanie, ale nie gwałtowne, krótkie. To muszą być ten proces. Ja też skracam, długi. To się praktykuje właśnie, jeszcze raz powtarzam, na przykład w sztukach walki, w karate, bo to jest bardzo potrzebne, między innymi jako umiejętność przyjmowania ciosów, zadawania ciosów, ale to jest bardzo prozdrowotna technika. Dalej, takie techniki mogą pomóc w zredukowaniu poziomu stresu i poprawieniu ogólnej kondycji psychicznej. A na temat stresu w ogóle mam tutaj takie coś. Stres i zakwaszenie, a wyczerpanie nadnerczy. Jak przeciwdziałać hipoadrenii? Na mojej stronie internetowej www.januszdabrowski.pl jest to. To jest, słuchajcie, no ileż tu tych stron jest? 66 stron i ja bardzo dokładnie piszę o śmiechu, bo śmiech to zdrowie, o tym, jak można się relaksować, co może wspomóc nas w tej relaksacji i tak dalej. Co możemy, jakie działania relaksacyjne możemy podjąć i na co wpływa stres, co powoduje w organizmie. Między innymi stres bardzo silnie wyczerpuje nadnercza, prowadząc do hypoadrenii,
To jest też taka przypadłość, która nie jest uznawana przez oficjalną medycynę, a ona istnieje i koniec, kropka. Dalej. Sen odgrywa kluczową rolę w regeneracji układu nerwowego i całego organizmu. Podczas snu zachodzą procesy naprawcze i odbudowy komórek. Dlatego ważne jest, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość snu o dobrej jakości. Ważny jest regularny rytm dobowy, optymalne warunki snu i unikanie substancji stymulujących przed snem. A więc nie pijemy na przykład kawusi, nie pijemy Coca-Coli czy czegoś takiego. W ogóle nie powinniśmy pić Coca-Coli, tak prawdę mówiąc, czy jakichś słodkich napojów przed snem. 2 godziny przed snem najwyżej szklankę czy 2 wody i zrobić siusiu i iść po prostu spać. Chyba że do tej wody odrobinkę, dosłownie parę kryształków soli, żeby ta sól zatrzymała wodę w organizmie, żebyśmy w nocy nie wstawali. Ale regularny rytm dobowy, w takim telegraficznym skrócie, idziemy spać z kurami i wstajemy z kurami. Czyli zaczyna się ściemniać, ciemno jest, kładziemy się spać. Czyli około 22. Wstajemy 5, 6 rano ewentualnie. I to jest najlepszy rytm. Kiedyś to sobie jeszcze wytłumaczymy. To wszystko wspiera zdrowy sen. W przypadku, gdy objawy związane ze stresem, bezsennością, obniżeniem nastroju przedłużają się, warto się zgłosić do lekarza rodzinnego i specjalisty, psychologa lub psychiatry. Ja rozumiem, że tu pani doktor, autorka tego artykułu, tak, do specjalisty, psychologa lub psychiatry, do lekarza rodzinnego. Kochani, moje doświadczenie, mogę się mylić, ale mówię o pewnej statystyce, mówi krótko. A co lekarz, nawet bardzo dobry, rodzinny, może ewentualnie podać nam? Tak prawdę mówiąc. Co może nam zaordynować? Witaminy z grupy B? Jakieś inne? Nie wiem. Jeżeli mamy depresję na przykład, to co? Da antydepresanty i do czego one nas doprowadzą? Będą tylko działać ewentualnie objawowo, a lepiej się czujemy. Ale to nie załatwi po prostu objawu, przepraszam, przyczyn. Unikanie używek. Nieodzownym elementem zdrowego stylu jest unikanie i ograniczenie używek alkoholu, tytoniu, substancji psychoaktywnych. No więc na przykład jakichś chemicznych substancji. Wpływają one negatywnie na strukturę mikrobiomu jelitowego i funkcję układu pokarmowego i nerwowego. Dodatkowym wsparciem funkcjonowania osi jelit-mózg są probiotyki, czyli szczepy bakterii o wykazanym badaniami prozdrowotnym wpływie na organizm i bezpieczeństwie stosowania. Czym są tak zwane też psychobiotyki? To grupa probiotyków, czyli bakterii jelitowych, dobrych bakterii, dwudzielnych, które wykazują prozdrowotny wpływ na pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi, a więc zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, neurodegeneracyjnymi, na przykład demencja, choroba Parkinsona, Alzheimera, chorobami neuropsychicznymi, depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i tak dalej. Dodatkowym ważnym aspektem działania psychobiotyków jest ochrona przed negatywnymi skutkami stresu. Dotyczy to osób zarówno zdrowych, jak i chorych. Bardzo ważną grupą pacjentów, u których też stosuje się psychobiotyki, są pacjenci z zespołem jelita nadwrażliwego. Badania korzystnego wpływu psychobiotyków na modelach zwierzęcych i u ludzi dają dużą nadzieję na wsparcie leczenia zaburzeń chorób psychicznych. Wstępne badania wykazały, że długotrwały stres obniża poziom bakterii z rodzaju Lactobacillus. Badania na zestresowanych myszach wykazały mniej Lactobacillus. Było to związane z zachowaniami lękowymi i depresyjnymi oraz obniżoną produkcją serotoniny. Natomiast w drugim etapie analizy myszom podano 3 szczepy Lactobacillus. Wykazano, że jeden z nich, Lactobacillus reuter, odwraca fizjologiczne efekty stresu. Co jeszcze? Badania randomizowane kazemi wspólników wykazało korzystny efekt przyjmowania Lactobacillus helveticus
Bifidobacterium longum u pacjentów z depresją. U badanych zauważono zmniejszenie nasilenia objawów depresji oraz zmniejszenie fizjologicznych markerów. Inna analiza wykazała, że suplementacja wieloszczepowym probiotykiem ze szczepami Bifidobacterium lactobacillus, a więc tutaj Lactobacillus brevis, Acidophilus, Cassei, Salivarius, Lactis była skuteczna w poprawie jakości życia pacjentów, szczególnie pod względem zmniejszenia objawów lęku i depresji. No i teraz tutaj słuchajcie, oczywiście, jakie badania warto wykonać, to zostawiam. Link do tego artykułu oczywiście znajdziecie w opisie audycji i tak dalej. Autorka, doktor nauk biologicznych, pani Anna Basińska, Instytut Mikroekologii. Bardzo dziękuję właśnie pani doktor. Uważam, że ten artykuł jest bardzo dobry, wnoszący dużo nowego, z pełnym szacunkiem za tą wiedzę, z którymi można tą wiedzą widzieć poprzeze mnie. Pani doktor dzieli się również z wami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest bibliografia cała i tak dalej. Tu zatrzymuję już udostępnienie, przechodzimy do tej części. I teraz pytanie jest takie, czy ja cokolwiek coś stosuję? Oczywiście. Od 12 lat mam dojście do kapitalnego probiotyku, 12 szczepów wyselekcjonowanych bakterii. Produkt opatentowany. Rzecz polega na tym, że co z tego, że gdzieś coś w kapsułkach jest, jak w pewnych tych jogurcikach. Nasz jogurt zawiera dobroczynne bakterie. I co z tego, że zawiera? Połykamy. Te bakterie nie są odporne na działanie kwasu solnego. Kwas solny dokonuje denaturacji, czyli dochodzi do zjawiska, z którym się spotykamy, gotując jajko albo smażąc je na patelni, czyli białko się ścina, czyli inaczej bakterie są zabite. No i co z tego, że to zawiera, coś tam zawiera. Chodzi o to, żeby te bakterie przeszły przez barierę kwasu solnego żołądka, doszły do dwunastnicy jelita cienkiego, grubego, zaczęły się tam mnożyć, żeby miały pożywkę i sprawa załatwiona. Pożywkę, czyli bakterie z zapasem po prostu jedzonka dla siebie na dłuższy czas. Każda bakteria nosi ze sobą zapasy jedzenia, jest sprawa załatwiona. I dodatkowo kolostrum. Jak słuchamy wielokrotnie wykładów doktora nauk medycznych Macieja Hałasy, rewelacyjny lekarz, który jest zakochany w ogóle w probiotykach kolostrum, czyli w siarze, i on mówi, że stosowanie wysokiej klasy probiotyków jest bardzo fajne dla jelit. Tu zacytuję, bo to zapamiętałem. Ale stosowanie probiotyków wysokiej klasy razem z kolostrum jest podwójnie fajne. Więc jeżeli ktoś się do mnie zgłasza w tej chwili, to ja mówię po prostu z tym, że ja pracuję na całej takiej kompleksowej kuracji. No chyba, że pewne rzeczy są, ograniczenia są w postaci na przykład, słuchajcie, no pieniędzy zwyczajnie. No to dobrze, weź tylko to i zadbajmy o jelita, albo przynajmniej zadbajmy o odkwaszanie organizmu. Dlatego, że w zakwaszonym organizmie nawet bakterie będą miały duże trudności w funkcjonowaniu. Ale już mniejsza z tym. Natomiast generalnie polecam całą taką kompleksową kurację, która ma odkwasić organizm, domineralizować go, oczyścić, wzmocnić naczynia krwionośne, zrewitalizować ten mikrobiom jelitowy, wyrównać poziom cukru i insuliny we krwi, dożywić komórki, wzmocnić układ odpornościowy i to trzeba zastosować przynajmniej przez 3 miesiące. Ludzie mówią, co tak długo? To nie jest cudowna pigułka i ta kuracja nie jest dla każdego. I nie chodzi tylko o pieniądze, tylko chodzi o to, co my mamy w tej przestrzeni 25 centymetrów między uszami. Nie dla każdego to jest. Jeżeli ktoś nie chce, to niech idzie gdzie indziej, kupuje sobie jakieś pigułki, nie wiem co, które mu pomogą. Bach, 2 dni i już jest zdrowy, szczęśliwy, bogaty, jakiś tam jeszcze. Słuchajcie, znacie mnie, ja lubię czasami z przekąsem coś mówić, ale wkurzają mnie nieraz ludzie, którzy po prostu nie ma żadnej wiedzy, poszukuje pomocy, ja mówię o co chodzi, a on mi zaczyna, przepraszam za wyrażenie, wfikać. To po co człowieku przychodzisz? Ja się nie narzucam.
Sam zadzwoniłeś do mnie, tłumaczę, na czym rzecz po prostu polega. Jestem naprawdę wieloletnim praktykiem. Przez mówię, moje szkolenia przeszły stacjonarne kilkanaście tysięcy ludzi. Jak komuś się nie podoba, to nie ma sprawy. Żyjemy podobno w wolnym kraju. Ja mogę dać wiedzę, informacje. Mogę pomóc załatwić tę kurację. 30% taniej będziesz miał, człowieku. Wprowadzę cię do systemu, później sam sobie kupuj, kiedy chcesz, za ile chcesz, co chcesz i tak dalej. Daję ci całą konkretną wiedzę. Wysyłam ci materiały. Co 2 dni na początku, przynajmniej przez miesiąc, możemy się dzwaniać. Proszę o dokładne informacje, co się dzieje w organizmie, czy idzie dobrze, czy idzie niedobrze, czy jakieś spostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko. Nie ma żadnego problemu. Wszystko, co macie, mają ludzie to gratis po prostu. Natomiast bardzo lubię ludzi takich, którzy już wiedzą coś, albo też i nie wiedzą, ale po prostu pytają, bo chcą wiedzieć, chcą się czegoś nauczyć. Nie oznacza to, że wszystko ja wiem. Nie ma takiego człowieka ani jednego na ziemi, który wszystko by wiedział. I też nie lubię ludzi, którzy zadzierają nosa, traktują innych z góry, jako wiecie, profan, nie zna się i tak dalej. Każdy z nas na czymś się nie zna. No, proste. Ja na przykład posługuję się o czymś takim, to jest moja komórka, ale nie mam pojęcia za bardzo, jak to działa, bo nagrywam w tej chwili audycję, ale nie do końca wiem, jak działa ten po prostu komputer. Nie umiem go naprawić, jak trzeba, to niosę go do po prostu fachowca i sprawa załatwiona. Natomiast w tej dziedzinie po prostu no, wiem, jak to działa. I to działa. Oczywiście, że to działa, tylko trzeba czasami do tego czasu i cierpliwości, a niektórzy są bardzo niecierpliwi. Dobra, słuchajcie, będziemy zaraz kończyć. Mam też takie doświadczenie, słuchajcie, na dzieciakach z autyzmem. Pytanie, czym został spowodowany ten autyzm? Przynajmniej 40-50 lat temu nie było tylu przypadków autyzmu. W ogóle depresji tylu nie było. I się doszukuje. To są te filmiki, to są jakieś tam inne historie. Jedzenie przede wszystkim, które nas zatruwa i koniec, kropka. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba, lekami się tego nie wyleczy. Nie wyleczy się. Kochani medycy, nie wyleczy się. Absolutnie. Trzeba zmienić sposób naszego myślenia. Trzeba starać się zmienić nasz styl życia, a więc więcej ruchu, więcej czystej wody, mniej kurcze słodkości, węglowodanów. Tu się pięknie kłania na przykład dieta keto, tylko umiejętnie zastosowana, bo dietę keto to się kojarzy wyłącznie z mięsem i z tłuszczem, a to jest nieprawda. Dieta keto to jest przede wszystkim ograniczenie węglowodanów. Ja oczywiście to mówię w dużym skrócie. I ten program na przykład, który stosujemy, program pracowany przez naprawdę mądrych lekarzy, program wspomagania organizmu suplementacji, oparty na przykład dla tych, którzy chcą się odchudzać, to tam jest kilka faz, są takie 3 fazy i tam są też elementy diety keto również, których kapitalnie się to wszystko sprawdza. Dobrze, ale rozgadałem się to solidnie, także kochani, nasz mózg, ten główny, jest bardzo ważny, natomiast nie jest najważniejszy. Ważniejszy jest nasz mózg jelitowy i mózg sercowy. I teraz już na zakończenie, naprawdę na zakończenie, posłuchajcie. Otrzymujecie na przykład jakąś kapitalną wiadomość, coś dla was, podwyżka. Jak zarabiałeś 8 tysięcy złotych, okazało się, szef przerzuca cię na inne stanowisko, dostajesz 4-5 tysięcy więcej. Co wówczas? Zwróć uwagę, na jakie masz reakcje. Oczywiście myślisz, jestem bardzo szczęśliwy, rejestruję wielkie poczucie szczęścia. Tak jest? Guzik, prawda? Najpierw czujemy tu na brzuchu, Jezu, motyle w brzuchu, serducho nam wali ze szczęścia i tak dalej. A dopiero głowa myśli. Albo odwrotnie. Przeszła jakaś, przepraszam, tragiczna wiadomość. Ktoś zginął w wypadku z naszych bliskich i tak dalej. I co? Ojej, ciotka Zosia nie żyje, zginęła. W jakich okolicznościach? Czy tak myślimy? Nic nie myślimy. Najpierw czujemy, co? Tu na brzuchu
czujemy, aż się nam wszystko ściska, serce wali, aż się ściska to serducho, a dopiero później zaczynamy myśleć. A więc zobaczcie, co najpierw oddziałuje. Mózg brzuszny i mózg sercowy, a dopiero zaczyna reagować mózg w mózgu. Czy to przyjmiecie, czy nie, to już nie jest moja sprawa. Ja tylko jeszcze raz powtarzam, jak zawsze, udzielam informacji. Wy szukajcie potwierdzeń, zaprzeczeń. Ja wiem, co wiem. Wy, sądzę, moi kochani goście, prawie że stali bywalcy, no wielu z was to już stali bywalcy tego kanału, wiecie doskonale, że jeżeli coś mówię, to jest to potwierdzone różnego rodzaju badaniami, wiedzą, a nie są to wymysły tylko, jeszcze raz powtarzam, niejakiego Janusza Dąbrowskiego, owładniętego jakoś ideę fix i tak dalej, który bierze coś tam, nie wiadomo, z czegoś tam, ale pytanie z czego. Tak, biorę to z biblioteki kosmicznej, że tak powiem. Internet jest taką biblioteką kosmiczną. Jest masa fantastycznych prac naukowych. Czasami, że tak powiem, takich, że przepraszam, ale użyję eufemizmu, mózg się faktycznie lasuje, że tak powiem, więc to są niesamowite odkrycia. Ja sam nieraz, wow, ale i tutaj dodaję coś tam, jakie niesamowite rzeczy. No i mnie samego to serce cieszy, raduje się człowiek, że coś odkrył nowego, o czym nie wiedział, albo znajduje dodatkowe potwierdzenia i tyle. Kochani, życzę wam wszystkiego najlepszego, jak zawsze. Proszę was o lajki, o subskrypcje, o przekazywanie linków do tej i innych audycji, do swoich bliskich, znajomych. Niech ludzie poznają tą wiedzę. Zmieniajmy razem, bo ja sam nic nie zrobię. Bez was, wiecie co? Byłbym, że tak powiem, aktorem ze spalonego teatru, gdyby was nie było. Partyzantem z wyciętego lasu, gdyby was nie było. To tylko wy, ja mogę przekazać tą wiedzę, ale wy dalej możecie ją po prostu rozesłać i tak dalej. Bez was nic nie będzie. To nie są słowa na wyrost, no wiecie doskonale. Trzymajcie się jeszcze raz, najlepszości dla was. Papatki. Już wstrzymuję nagrywanie. Do następnego spotkania.